Cześć kochani, znowu Was wita Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj będziemy mówić? Tak jak widzicie, dlaczego pewien amerykański lekarz przestał szczepić dzieci, pediatra, dr Paul Thomas, który jest po prostu przykładem tego, że można i jest to dobry przykład dla wielu polskich lekarzy. Ja zdaję z tego sprawę, że wśród tej całej masy tysięcy polskich lekarzy, polskich medyków, a więc jeszcze raz powtórzę, lekarzy, ale też niższego personelu tak zwanego medycznego, są świetni ludzie, którzy są często odważni, ale w tej całej masie również jest wielu tych nieświetnych i z tego sobie sprawę doskonale zdajemy. Cała ta hucpa covidowa pokazała, z kim mamy do czynienia. Na razie mówimy o tym otwarcie, chyba że system pozamyka nam buzię. Akurat dzisiaj miałem taką historię, że potrzebowałem przesłać pewnej mojej znajomej pewne informacje dotyczące nowotworów. Mają takie przygotowane pliki, cały po prostu taką rozpiskę i całą potężną informację. I tam były między innymi miały być aktywne linki do pewnych filmów na YouTubie, między innymi wywiad z doktorem Caldwellem na temat nowotworów i tak dalej, że można się tego pozbyć, czym to jest. No i klikam w ten po prostu aktywny link. Okazuje się, że z YouTube'a zostało to usunięte, bo okazało się, że twórcy, ten film nie spełniał standardów społecznych tego kanału po prostu i tak dalej. Następny link, usunięto. Oczywiście nieprawomyślnie, ale to nie przeszkadza kompletnie nam w tym, żeby szerzyć wiedzę. Jak nie będzie tego narzędzia, to będzie jakieś inne, nie ma sprawy. Na każdy miecz znajdzie się tarcza. Moja zasada jest taka życiowa, że ja nie mam problemów, ja mam zadania do rozwiązania, więc jeżeli leży ci na drodze potężna kłoda, to znajdź sposób. Potnij, spal, wysadź w powietrze, podkop się, przeskocz. Znajdź po prostu sposób i sprawa po prostu jest załatwiona. I teraz jest sprawa taka, że więc znajdźmy po prostu sposób na ominięcie tego wszystkiego. Więc ta dzisiejsza audycja to też będzie, myślę, że pewien prognostyk do tego, żeby dać przykład polskim lekarzom, jak można uczciwie, etycznie postępować i zacząć myśleć i zacząć śledzić pewne statystyki, a nie stosować po prostu automatyzacji. I w komentarzach dajecie które pojawiły się pod innymi audycjami. Mówiliście również o tym w tej chwili, jak są dzieci szczepione, jak trzeba pilnować dzieci bezpośrednio po urodzeniu, żeby na przykład nie zostały zaszczepione w pierwszej dobie życia, co traktuję ja osobiście, jako Janusz Dąbrowski, nie pediatry, nie lekarz, jako po prostu najwyższe zło, prowadzące do tego, że dzieci później będą po prostu chorowały. Dlaczego? Bo ich układy odpornościowe nie zostaną jeszcze wykształcone, a układy odpornościowe uzależnione są przede wszystkim od jelita. I jeżeli przytaczam konkretne, racjonalne argumenty, a więc na przykład rodzi się dziecko, dlaczego mu nie podajemy schaboszczaka, kapusty, ziemniaczków i tak dalej, tylko musi mieć najpierw pierwszej, drugiej, ewentualnie trzeciej dobie życia kolostrum, czyli siarę ssać z piersi mamy, z maminego cycusia, później dopiero mleczko się po prostu pojawia. To dlaczego tego stałego pokarmu nie dajemy? Bo wiemy, że układ trawienny, całe jelito nie jest jeszcze do tego przystosowane. Natomiast ten układ trawienny, pokarmowy, jelito, to jest ponad 80% mocy układu odpornościowego. Jeszcze tam nie funkcjonują wszystkie mechanizmy. Jeszcze tam nie zostały wykształcone na przykład kępki Peyera, które produkują chociażby grupy różnych limfocytów. Jeszcze nie są wykształcona produkcja, technologia cała wytwarzania makrofagów, wielkich żarłoków.
po prostu tych ciał obronnych, tych żołnierzy, którzy bronią. I im się podaje w tym momencie, w pierwszej dobie życia szczepionki. Po co? Żeby organizm tego dziecka zaczął zwalczać. Czym ma to zwalczać, jeżeli nie ma armii, nie ma broni, nie ma uzbrojenia? Bo jeszcze trzeba około 6 miesięcy co najmniej na wykształcenie tych po prostu systemów obronnych. Więc o czym my mówimy? I ja w związku z tym mówię do ogromnej większości lekarzy. Czy wy macie wiedzę, czy też nie macie wiedzy? Czy może ja się mylę? Jeżeli się mylę, bo nie jestem lekarzem, być może nie mam odpowiedniej wiedzy, to to wytłumaczcie nam te wszystkie mechanizmy. Dlaczego, w jaki sposób organizm takiego dzieciaczka ledwie urodzonego w pierwszej dobie życia otrzymuje szczepionkę i w jaki sposób organizm ma te przeciwciała zwalczać? W jaki sposób? Ja się mogę mylić, ja mogę nie umieć, to zrozumiałe, bo ja nie jestem lekarzem, ale po to jesteście wy, lekarze, żeby nam to ewentualnie wytłumaczyć. Wytłumaczycie nam to? A więc tu będzie przykład pewnego lekarza, który zrozumiał. Późno to późno, ale zrozumiał. I spotkał się z konsekwencjami. Ale to nie zmieniło, że tak powiem, całej sytuacji, bo on po prostu uznał, że to, co robił do tej pory, do niedawna jako lekarz, było zwyczajnie złem. Kochani, zaraz przejdziemy do historii doktora Paula Thomasa. Jak zwykle będzie po prostu świetny artykuł. Natomiast teraz z góry was proszę już na początku o lajki, o wpisy, o komentarze, o ewentualnie subskrypcje, bo dzięki tylko wam ten kanał może rosnąć. Nasz kanał, wasz kanał, w mniejszej części mój, ja tu robię, oczywiście wstawiam audycję, ale bez was nie będzie nic. Jedynie wasze subskrypcje, jedynie wasze działania mogą go windować w górę, bo algorytmy YouTube'a w ten sposób po prostu działają. Od was wszystko zależy. Więc teraz, kochani, od razu przechodzę do udostępnienia ekranu i tutaj mamy audycję. Jak często się posługuję artykułami kanału, który dość trudno znaleźć w internecie, Children's Health Defense, czyli obrona zdrowia dzieci, The Defender po prostu. I tu mamy oryginał po angielsku. W opisie audycji oczywiście będzie link do tego artykułu. Natomiast tutaj mamy już translację na język polski. Uwaga, to jest artykuł z 17 grudnia 2025 roku. Tę audycję nagrywam pod koniec marca 2026 roku, czyli niecałe, no około 4 miesięcy po prostu upłynęło zaledwie od ukazania się tego artykułu. Kochani, dr Paul Thomas, dlaczego nie szczepią dzieci i co powinni wiedzieć rodzice? Emerytowany pediatra dr Paul Thomas rozmawiał z dyrektorką CHD, czyli Children's Health Defense TV, Polly Tomy. I zapamiętajcie to nazwisko, Tommy, dlatego że ta pani będzie występowała później w dalszej części rozmawiał z dyrektorką o tym, dlaczego odszedł od medycyny konwencjonalnej i co jego zdaniem rodzice powinni wiedzieć o szczepionkach, chorobach wieku dziecięcego i ryzyku medycznym. Kiedy zobaczyłem szkody poszczepienne, nie mogłem tego odwrócić, powiedział Thomas. Dr Paul Thomas, emerytowany pediatra z 35-letnim stażem, rozmawiał z dyrektorką Children's Health Defense TV Polly Tomy o pytaniach, z którymi zmaga się wielu rodziców. Czy niezaszczepione dzieci chorują częściej? Kiedy opieka szpitalna jest naprawdę konieczna? Jak rodzice powinni radzić sobie z epidemiami, gorączką u dzieci, presją rodziny, by się zaszczepić? Thomas, który już nie posiada licencji lekarskiej i obecnie uważa się za doradcę rodzinnego, opowiedział o swojej karierze, odejściu od pediatrii i o tym, co sam zaobserwował, w jaki sposób coraz więcej rodziców decyduje się nie szczepić. Thomas powiedział, że zrezygnował z konwencjonalnej pediatrii po tym, jak był świadkiem powtarzających się urazów poszczepiennych. Wspominał, jak widział u 4 dzieci z rzędu w ciągu 4 lat regres w kierunku ciężkiego autyzmu po szczepionkach. Doświadczenie, które na stałe zmieniło jego spojrzenie na świat. Kiedy zobaczyłem szkody poszczepienne, nie mogłem tego odwrócić, powiedział. Kiedy Thomas
przestał przestrzegać harmonogramu szczepień dzieci i młodzieży opracowanego przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, czyli amerykańskie CDC, 4 pozostałych pediatrów z jego gabinetu stwierdziło, że decyzja ta doktora Thomasa jest nieetyczna i w efekcie zmusiło go do rezygnacji. Otworzył integracyjną praktykę pediatryczną, gdzie liczba rodziców rezygnujących ze szczepień stale rosła z roku na rok. Odsetek rodziców, którzy w ogóle nie szczepią, stale rósł, powiedział Thomas. Ale ponieważ coraz więcej dzieci nie było szczepionych, miałem coraz mniej wizyt lekarskich. Niezaszczepione dzieci mogą chorować i chorują, powiedziała Tommy. Pani, która robi wywiad, przeprowadza wywiad z doktorem Thomasem. Thomas się z tym zgodził. Dodał jednak, że zaskoczyły go wzorce zachorowań w jego praktyce. W mojej praktyce, w realnym świecie zaobserwowałem, że wraz ze wzrostem liczby niezaszczepionych dzieci, liczba wizyt chorych była coraz mniejsza. Powtórzę, wraz ze wzrostem liczby niezaszczepionych dzieci, liczba wizyt chorych była coraz mniejsza. Tommy opisała, jak wielu rodziców zdrowych, niezaszczepionych dzieci wciąż obawia się najgorszych scenariuszy, zwłaszcza chorób takich jak odra czy krztusiec. Obawiają się również, że ponieważ nie zaszczepili swoich dzieci, lekarze i pracownicy służby zdrowia w szpitalach będą wrogo nastawieni, gdy przyprowadzą je na leczenie. Wiele rodzin unika szpitali z powodu okropnego sposobu, w jaki traktowane są niezaszczepione dzieci, powiedziała. Thomas zgodził się z tym, mówiąc, że personel szpitalny często traktuje rodziców, którzy nie szczepią, jakby byli złymi rodzicami. Thomas zachęcał rodziców, aby nie ograniczali się do szpitali, ale szukali pediatrów o podobnych poglądach w swoich społecznościach. Zasugerował, aby poprosić znajomych o rekomendacje i zadzwonić bezpośrednio do przychodni, pytając: szukamy nowej przychodni pediatrycznej, chcielibyśmy się dowiedzieć, czy znacie pediatrów, którzy będą wspierać rodziny, które nie stosują szczepień. 9 na 10 biur odpowie nie, ale to 1 na 10 to twoje miejsce, powiedział Thomas. Szczepionka przeciwko krztuścowi strasznie zawodzi. Thomas stwierdził, że rok 2025 zapowiada się jako jeden z najgorszych pod względem zachorowań na krztusiec od dziesięcioleci. Odrzucił jednak twierdzenia, że winę ponoszą niezaszczepione rodziny. To nie jest wina niezaszczepionych, powiedział. To dlatego, że szczepionka strasznie zawodzi. Według Thomasa szczepionki DTaP i TDAP, to są szczepionki przeciwko krztuścowi, nie zapewniają długotrwałej ochrony. Osoby, które otrzymały te szczepionki, są bardziej narażone na wielokrotne zachorowanie na krztusiec niż osoby, które wykształciły naturalną odporność, dodał. Dodał również, że ciężkie powikłania zdarzają się rzadko. W całym kraju zgony odnotowuje się średnio od 1 do 4 rocznie, zarówno wśród osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Dodał, że zgony prawdopodobnie częściej zdarzają się wśród osób zaszczepionych. Uwaga, podkreślił, że zgony prawdopodobnie częściej zdarzają się wśród osób zaszczepionych. Nie ma oczywiście on na to dowodów, ale tak uznał. Agencje zdrowia publicznego często określają dzieci mianem niezaszczepionych po prostu dlatego, że spóźniły się z zaszczepieniami, niezależnie od wcześniejszych dawek, powiedziała Tommy. Istnieją skuteczne metody leczenia krztuśca. Thomas przytoczył protokoły leczenia witaminą C, omówione przez dr Susan Humphries, autorkę książki Rozpuszczanie iluzji. Choroby, szczepionki, zapomniana historia. Zaszczepieni opiekunowie narażają dzieci na zwiększone ryzyko. Tommy wyraziła obawy dotyczące zgonów niemowląt po szczepieniu szczepionkami, nazywając szczepionkę tak niebezpieczną.
Thomas zgodził się, że analiza ryzyka i korzyści szczepionki jest przekłamana. Jest znacznie większe prawdopodobieństwo śmierci z powodu szczepionki niż z powodu krztuśca, powiedział. Skrytykował przekaz, który nagłaśniał zgony niemowląt z powodu krztuśca, nie analizując przy tym ryzyka związanego ze szczepionką. Słyszy się historię o tym, że niemowlęta umierają na krztusiec, powiedział Thomas. To brzmi okropnie. A skoro istnieje szczepionka, która mogłaby temu zapobiec, to dlaczego nie spróbować, prawda? Taka jest logika. Ale trzeba spojrzeć na drugą stronę medalu. Jak bezpieczna jest ta szczepionka? Ja powiedziałbym, jak niebezpieczna może być ta szczepionka. Thomas zakwestionował również tezę, że szczepienie dorosłych chroni niemowlęta, twierdząc, że zaszczepieni opiekunowie są bardziej narażeni na zarażenie się krztuścem i jego rozprzestrzenianie. Ryzyko zakażenia dziecka przez osobę zaszczepioną jest znacznie wyższe niż przez osobę niezaszczepioną, powiedział. Dane są jednoznaczne. Thomas stwierdził, że ryzyko, jakiemu dziadkowie są namawiani do szczepień przypominających, przewyższa wszelkie korzyści. Babcie zrobią wszystko dla wnuków, ale nie ma z tego żadnych korzyści. To w rzeczywistości zwiększone ryzyko, powiedział. Dalej, podawanie dzieciom tylenolu po szczepieniu zwiększa toksyczność. Thomas ostro skrytykował rutynowe stosowanie tylenolu u niemowląt, szczególnie w połączeniu ze szczepionką. Powiedział, że pediatrzy rutynowo zalecali rodzicom podawanie tylenolu przed i po zaszczykach. Teraz jednak uważa, że ta rada jest szkodliwa. Tylenol zakłóca produkcję glutacjonu, który opisał jako główną cząsteczkę detoksykującą w organizmie. Wstrzykujesz toksyny, a później podajesz produkt, który uniemożliwi temu dziecku, temu niemowlęciu pozbycie się toksyn. W ten sposób potęgujesz toksyczność, powiedział. Thomas powiedział, że radzi wszystkim rodzinom, niezależnie od tego, czy szczepią, czy nie, aby usunęły z domów tylenol. Podkreślił również, że sama gorączka nie jest niebezpieczna. Gorączka jest dobra, gorączka oznacza, że układ odpornościowy działa, powiedział. Zalecał interwencję tylko wtedy, gdy gorączka przekroczy 39 do 40 stopni Celsjusza. Dzieci staną się ospałe lub nadmiernie drażliwe. Zachęca rodziców do stosowania metod chłodzenia, takich jak mokre myjki zamiast leków. I teraz uwaga, masz cenny ładunek, nie szczep się w ciąży. Thomas zaapelował do kobiet w ciąży, aby unikały wszelkich szczepionek, w tym szczepionek przeciwko krztuścowi, przeciw grypie, COVID-19 i RSV. Aktywowanie układu odpornościowego w czasie ciąży to szaleństwo, powiedział, łącząc aktywację układu odpornościowego z poronieniem i długoterminowymi problemami neurologicznymi. Zachęcał matki, by zaufały swojej intuicji. Masz cenny ładunek, powiedział. Nie szczep się w ciąży. Ryzyko przewyższa korzyści w przypadku szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, HIV i pneumokokom. Thomas odrzucił szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jako zbędną dla dzieci, twierdząc, że jest ona potencjalnie odpowiednia jedynie dla osób aktywnych seksualnie lub używających brudnych igieł. Określił szczepionkę jako bardzo niebezpieczną, powodując się na zawartość aluminium. Powiedział, że sam nigdy by jej nie przyjął. WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu B, zawsze było bzdurem i absurdem. To tylko toksyczność, żadnych korzyści. Powiedział, mówiąc o szczepionce. W odniesieniu do szczepionki przeciwko krztuścowi stwierdził i błonicy stwierdził, bo to jest ta trójszczepionka, o ile dobrze pamiętam, stwierdził, że błonica praktycznie nie występuje w USA. Zgony z powodu tężca u dzieci są niespotykane, a ryzyko związane z krztuścem jest mniejsze
niż szkody wyrządzone przez szczepionkę. W przypadku ciężkich ran, jak stwierdził, wystarczające jest leczenie ukierunkowane, takie jak immunoglobulina przeciw tężcowi. Gdyby tężec był tak niebezpieczny, umierałyby miliony niezaszczepionych dzieci. Nie umierają, dodał. Thomas dodał również, że szczepionka HIB nie jest już ukierunkowana na szczepy wywołujące obecne choroby. Chociaż HIB kiedyś powodował ciężką postać choroby, dodał, że dzisiejsze przypadki są rzadkie i w dużej mierze niezwiązane ze szczepem zawartym w szczepionce. Odnosząc się do szczepionek przeciwko pneumokokom, Thomas przyznał, że dzieci mogą umrzeć na skutek infekcji pneumokokowych, ale argumentował, że szczepionka stwarza większe ryzyko niż sama choroba, która jego zdaniem jest uleczalna. Wypowiadanie się przeciwko szczepionkom kosztowało Thomasa finansowo. Oszacował, że stracił miliony, rezygnując z masowych szczepień i ostatecznie tracąc licencję lekarską. Ale powiedział, że kompromis ten przyniósł mu spokój. Jakie to błogosławieństwo wiedzieć, że to, co się robi, jest słuszne i nie mieć co do tego żadnych wątpliwości, powiedział. I tu możecie obejrzeć doktora Paula Thomasa w Children Health Defense TV, gdzie jest cały po prostu wywiad z nimi i tak dalej, i tak dalej. I to byłoby, kochani, na tyle. Zatrzymuję już udostępnienie. I teraz, słuchajcie, pora na wyciągnięcie po prostu wniosków. Więc zobaczcie, lekarz, który dostrzegł, który zaczął obracać się w świecie liczb, w świecie pewnych spostrzeżeń, ile dzieci niezaszczepionych choruje, ile dzieci zaszczepionych choruje. Okazało się, że dzieciaki niezaszczepione chorują znacznie rzadziej niż dzieciaki zaszczepione. To o co tu chodzi? Czy to jest prawda? Zadaję pytanie, bo może dr Paul Thomas się myli. Co na to polscy lekarze? Czy w Polsce robi się również odpowiednie statystyki? Czy się nie robi? Na jakiej podstawie określa się, że jeżeli dziecko zachorowało, to było to powodem tego, że się nie zaszczepiło, a może było powodem tej choroby to, że się zaszczepiło? A co jest powodem umieralności nagłej ciągle młodych ludzi po tym całym COVID-zie 2020, 2021, 2022 i młodzi ludzie nagle umierają, 40-latkowie, 30-parolatkowie. I nie ma mowy o tym, że umarł wskutek ciężkiej choroby, w domyśle nowotwór, tylko nagle. To wskutek czego umarł? Dlaczego to się stało? Czy o tym się mówi głośno? Czy robi się odpowiednie statystyki? Chcemy wiedzieć. Lekarze, decydenci, my chcemy wiedzieć. My nie chcemy być królikami doświadczalnymi. Czy zbieracie ewentualnie, jeszcze raz powtarzam, dane statystyczne? Czy robicie sekcję zwłok? Czy wyciągacie wnioski? My chcemy wiedzieć. Janusz Dąbrowski może się mylić. Być może dr Thomas się myli. Ale wy jesteście od tego, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie, bo chodzi o nasze zdrowie, nasze życie. I wy macie być odpowiedzialni, przynajmniej uważacie się, że jesteście odpowiedzialni za nasze zdrowie, nasze życie. Przynajmniej tak system powiada. I my mamy mieć pełne zaufanie do was, do systemu medycznego. Ja nie mam, przyznaję, że nie mam. Mówię, że medycyna może ratować życie, ale medycyna nie ratuje zdrowia. Od lat to powtarzam. Więc trzeba się chyba ogarnąć. Mam ogromny szacunek dla wielu uczciwych, etycznych lekarzy. I nie mam nawet za grosz, nie wiem, za ułamek centa szacunku dla tych, którzy się po prostu bezczelnie sprzedali. A wielu jest takich. Między innymi ta cała chucpa covidowa to po prostu pokazała. Niektórzy byli zastraszani, więc zmieniali jak chorągiewka na wietrze. Wczoraj mówił to, a dzisiaj mówił co innego.
Przecież przykłady my pamiętamy. Sądzicie, że zapomnimy? Nie zapomnimy. Ale nie zapomnimy również tych uczciwych lekarzy, którzy mieli z systemem po prostu problemy bardzo poważne. Ograniczenia wykonywania zawodów, te sądy lekarskie. Kto wam dał prawo do zabierania uprawnień lekarzom, tym uczciwym lekarzom? Opamiętajcie się. Będziecie rozliczani wcześniej czy później za to. Kochani, tyle na dzisiaj. Nie dziwcie się, że się trochę emocjonuję, bo to są bardzo trudne tematy, bulwersujące wręcz. Jesteśmy oszukiwani, robieni, przepraszam za kolokwializm, w bambuko i nam się każe wierzyć. Każe nam się ufać. Nie będzie czegoś takiego. Dowody, konkretne dowody, uczciwe nas interesują. Cześć, trzymajcie się, papatki. Do następnego zobaczenia. Pa.